Nie wiemy co robić, bo chyba będzie padać dzisiaj. Postanowiliśmy się przejść brzegiem Hood Barrow. Do tego wraku wiedzie ścieżka, więc chyba można podejść. Docieramy do pierwszej latarni wzdłuż tego brzegu. Nasza podróż zawiodła nas do ukrytego klejnotu, jakim jest Dudon Iron Furnace. Autentyczna cisza. Tym bardziej, że jestem fanem motoryzacji, a więc zapraszam na wycieczkę po Muzeum Motoryzacji na Jeziorach. Środa, godzina 8:40. Karolina zwija już zasłony. Materace już mamy wszystko zwinięte. Zaraz wyciągamy fotel Remka. Śniadanie i nie wiemy co robić, bo chyba będzie padać dzisiaj. Mamy plan awaryjny na jutro. Właściwie to jest plan zasadniczy, czy będzie padać, czy nie. Ale dzisiaj jest trochę niepewne. W tegorocznym wyjeździe pierwszy raz 7-miejscowym autem nauczyliśmy się może nie tyle już o samym aucie, co właściwie przede wszystkim czegoś o nas samych. Mianowicie jesteśmy już starzy. I jednak okazuje się, że takie partyzanckie sposoby na spanie, jak podłożenie pod siebie koca i spanie tylko na gołej podłodze, to już nie jest dla nas. Niestety. Są kosze. Musimy niestety mieć dosyć gruby materac, żeby się dobrze wyspać, bo mimo tego, że mamy miejsca, praktycznie obyliśmy się bez bagażnika dachowego, to mamy problem z samą powierzchnią, na której śpimy. Jest jedna wskazówka odnośnie tego, jak zagospodarujemy przestrzeń w finalnej wersji. Budziliśmy się troszeczkę z uszczuplonym jednak kontem bankowym. Nie wiem jakim cudem to się stało. W związku z czym, żeby nie było całkiem nudno, postanowiliśmy się przejść brzegiem Hood Barrow aż do Milon Beach. Remi, skacząc po falochronach, uszkodził sobie nogę. Nie widzę go. Jego szara bluza zlewa się z kamieniami. No, więc przejdziemy się brzegiem Hood Barrow. Są tu 2 latarnie morskie, opuszczony wrak, który zaraz tutaj sfilmuję. Punkt widokowy na przyrodę jakąś tam i na końcu Milon Beach. Do tego wraku wiedzie ścieżka, więc chyba można podejść. Nie tylko jest wydeptana ścieżka, tu są po prostu wyłożone kamienie. Chyba specjalnie po to, żeby tu dojść. No. Staramy się zbliżyć maksymalnie do statku. The air is popping underneath us. I ciągle słychać właśnie to. Nie wiem, czy mikrofon to złapie, ale jakby się coś smażyło. Komuś tu się nie udało przy odpływie, jak zwykle. To jest już najbliżej, jak się dało podejść. Bez kaloszów. Bez kaloszy. Więc tak to wszystko wygląda. Tam dalej są inne łodzie jeszcze, ale nie wydaje mi się, że one są opuszczone. Czy tam są ludzie? Gdzie? Teraz nie widzę. Ale tam. Na wprost. Nie. Tak, mamy tutaj rezerwat ptaków.
Tego malca widzieliśmy wczoraj na plaży. Curlew. Nie wiem, jak on się po polsku nazywa. Idziemy sobie wzdłuż wybrzeża. Przy okazji lepsze ujęcie. Albo inaczej, ujęcie pod innym kątem. Docieramy do pierwszej latarni wzdłuż tego brzegu. Tu był włas, ale już jest dawno zaspawany. No idź. Zrodził się w naszej głowie pomysł, że moglibyśmy tu przenocować. Wcale nie wykluczone. Może niekoniecznie pod namiotem tu, ale gdzieś kawałek dalej byłaby miejscówka. Oto i stary młyn. Zastanawiamy się, bo ten obóz wygląda na taki dosyć porzucony tak naprawdę. Wszystko tu leży. Łącznie ze śmieciami oczywiście. Też jak już by trochę tego, to chociaż ta kuchenka by była Schowana albo coś. nie schowana, ale chociażby była zardzewiała, czy coś ona w ogóle, wiesz. Nie, no ale fotele, tu wszystko leży, tak? No. Jeden z tych namiotów ma zwiany tropik, więc zastąpiony jest tylko plandeką, byle od góry nie padało. Albo śpią w tych namiotach, albo... Nie widać, żeby ktoś tam spał. W tamtym nie ma na przykład nikogo. Ale bym się nie zdziwił, gdyby to tak zostawione było i oni by to tak porzucili. Ciekawe, co to jest. Uważaj, powoli. No i co? No i jesteśmy na Mulon Beach. Tu gdzie stoję powinienem tak naprawdę stać po kolana w wodzie, co najmniej. Ale niestety przy odpływie wszystko jest tu plażą. Więc niezbyt to wygląda, moim zdaniem. Odpływy mają swoje uroki. Jest mnóstwo poławiaczy. Nie widzieliśmy co prawda ludzi z wykrywaczami metali, ale jakoś się z tego korzysta w każdym razie, tak? Widoki nadal są piękne. Tu już jest koniec, powiedzmy, Cumbrii. Za mną jest w tej chwili już inna część, to już jest północna Anglia. Nasza podróż zawiodła nas do ukrytego klejnotu, jakim jest Dudon Iron Furnace, czyli huta. Idę odrobić lekcję, zaraz Wam o tym coś opowiem. Tak więc tak wygląda układ pomieszczeń w tym piecu.
I już opowiadam, o co chodzi. W latach 1711-1748 powstało w sumie 8 takich pieców hutniczych napędzanych kołem młyńskim z rzeki. Już zaraz wyjaśnię, jak to działa. Wybudowywane były zawsze gdzieś w pobliżu lasów, ale jak najbliżej złóż żelaza, które tutaj były dosyć bogate, żeby nie było za dużo roboty z transportem tego. Później to żelazo zostało przetapiane w takich właśnie hutach i zaopatrywały one tocznie w Chepstow i w Bristolu, gdzie tworzono kotwice, łańcuchy i inne wyposażenie do statków. I już mówimy, jak to wszystko działa. Węgiel drzewny był wsypywany stamtąd z góry, z pomieszczeń, tutaj na dół. Teraz to już jest zasklepione, żeby nie padało. Tu się paliło, a tu stąd, żeby ogień utrzymywał wysoką temperaturę, było pompowane powietrze przez 2 gigantyczne miechy, które napędzał prawie 10-metrowej średnicy, napędzało koło młyńskie. I tutaj tędy zawsze przepływał strumyk. I tak się to wszystko kręciło, napędzając przeciwwagi od miechów. Miechy pompowały powietrze i tak się utrzymywała wysoka temperatura spalania. Niestety, ze względu na wysoką nieefektywność takiego procesu, te huty potrzebowały, jedna tylko, a było ich 8, potrzebowały każdego tygodnia drewna do produkcji węgla drzewnego z 10 hektarów każdego tygodnia. W miarę wprowadzania bardziej skutecznych węglowych hut, te zostały wycofywane z obiegu. Piec, na który patrzyliśmy przed chwilą, jest tutaj. Tutaj był właśnie wheelhouse, czyli tutaj się znajdował młyn. Tutaj składowali przetopioną rudę, tutaj składowali węgiel drzewny. To znaczy pierwszy, starszy segment był tu, młodszy segment był tu. To są tamte na pierwszych przebitkach, które widzieliśmy. Tu były stajnie, dzisiaj są już zamieszkane przez osoby prywatne, które prawdopodobnie opiekują się tym miejscem. Tutaj już wytopywano czyste żelazo, a to była jakaś tam szlaka pewnie albo coś takiego. I to też pewnie jakoś zagospodarowano. Tędy wrzucano właśnie węgiel. Zmiany obejmowały tylko 6 osób, po 2 osoby na dany tam proces. Dwóch ludzi pracowało właśnie przy wypalaniu, 2 ludzi przy zaopatrywaniu w węgiel i 2 ludzi przy odbieraniu chyba tego ładunku czy coś takiego. I to pracowało chyba 24 godziny na dobę, o ile się nie mylę. Ponieważ będzie to nasz ostatni nocleg w Lake District i Cumbrii ogólnie, postanowiliśmy, że będzie to z przytupem. Półlegalnie, w miejscu, gdzie się mijają samochody na drodze jednopasmowej, ale wcisnęliśmy się tak, że jest miejsce, więc fizycznie mogą się minąć. Co tam? Aha, męskiej ręki potrzeba, żeby otworzyć. To ty filmuj. Tu są obiektywy, pamiętaj. Remek. Udało mi się uchwycić moment, gdzie nie ma nawet krzty wiatru. Autentyczna cisza.
Dobra, to póki jeszcze jest w miarę jasno i sensownie, wytłumaczę nasz nocny setup. Tak jest przeplecione sznurkami i zasłoną z poprzedniego samochodu. W czym to było użyte? W Mavericku, jak byliśmy w Szkocji. W Mavericku, jak byliśmy w Szkocji. Uchwyty sprawdzają się doskonale jako uszczelnienia widoczności. Nikt tu nie zajrzy pod tym kątem. No resztę, mamy nadzieję, załatwia przyciemnienie w szybach fabryczne. Wszystko mamy usypane z tyłu tak naprawdę w tej wnęce i nadal jeszcze mamy miejsce, żeby spać. Wiadomo, że to się zmieni, tak? Że będziemy mieli szafki i będzie to inaczej zagospodarowane, chociaż kibelek jest w swoim już docelowym miejscu, ale nikt nie zgłosił żadnych opinii na ten temat, a ja po pierwszym użyciu już mogę powiedzieć, że mam za mało miejsca na nogi. Więc będzie tam bardzo mało przedmiotów przed tym kibelkiem i kuchenka i wszystkie mokre będą po drugiej stronie. A to wyjmowałeś tylko kuchenkę, czy kuchenkę i... Kuchenkę, butle z wodą, które były przed kibelkiem, wszystko wyciągałem. A i tak jedną nogę musiałem mieć na podłodze tutaj obok. Po prostu trzeba ci skrócić nogi, bo dla mnie było ok. No. Ale chałupa na kółkach po prostu. Mogę powiedzieć, że akurat z tego zakupu kibelka jestem i Wszyscy to, są że zadowoleni. Ja wiedziałem, muszę że... go przestawiać tak jak robiliśmy to w Mavericku, jestem zadowolona. No, no. I to jest jeszcze bez bagażnika dachowego. Warto zauważyć. Właśnie, warto zauważyć, że dużo rzeczy pójdzie do bagażnika dachowego, jak go będzie. Tak, bo mamy namiot, mamy no dużo rzeczy tych kempingowych, a też nie wiedzieliśmy, czy będziemy się wybierać na kemping. I plecaki zabraliśmy, żeby no na razie posłużyły jako szafki na ubrania, ale gdybyśmy w razie czego, nie daj Boże, mieli siły pójść gdzieś w góry, Też było wszystko przygotowane. to też mielibyśmy plecaki. Czy się sprawdził? Tak. Jak najbardziej się sprawdził. Nadal jestem niepewny co do silnika, chociaż wspinaczka tutaj, w te widoki, była ciężka. Hamulce podołały, ale wiadomo, no będę musiał go przejrzeć z tej strony. I no to chyba już takie trochę podsumowanie jest, więc na pewno powiemy tak, że o wiele grubszy materac musimy mieć, o wiele lepsze spanie, bo jednak spanie wpływa na nasz nastrój. Jest na przednich fotelach. Tak. Poduszki Którą podane. ty miałeś? Ja miałem tą z włosami. Tylko pewnie nie tymi długimi, chociaż nie wiem, nieważne. Druga sprawa właśnie jest dziwne, że nie zabraliśmy domowych poduszek, a mamy takie, nazwijmy to ortopedyczne, ale nie zabraliśmy ich teraz, a już mieliśmy je na jednym z wyjazdów. Więc ja dziwię się, że teraz ich nie zabraliśmy. Tak, spanie musimy poprawić. To naprawdę musi się zmienić, bo nie jesteśmy już 25-letnimi idealistami. Nie jesteśmy Remkiem. Że może Popatrzcie spać na wcześniej. to. I my tak mamy cały dzień. Coś między kroczem. Dzień dobry, dzień dobry. Czwartek, godzina 7:38 lub 9. Ponieważ nie było już co robić wieczorem, wczoraj szybko w miarę poszliśmy spać, dlatego też i w miarę szybko się obudziliśmy i zaskakująco tym razem ja się wyspałem, a nikt inny się nie wyspał. Karolinie jakiś ból w plecy wszedł, więc ja dokonam reszty zwijania materaca. A Remek w ogóle nie chce się wybudzić. Więc trzeba będzie pomyśleć nad jakimś
drastycznym sposobem, typu wiadro zimnej wody na głowę albo coś. Naszym ostatnim przystankiem podczas podróży po Lake District będzie Lakeland Motor Museum. Przejeżdżaliśmy koło niego już wystarczająco dużo razy, żeby w końcu tutaj zawitać. Tym bardziej, że jestem fanem motoryzacji i chyba bym sobie dzisiaj nie darował, gdybym nie zajechał tu i nie odwiedził tego miejsca. A więc zapraszam na wycieczkę po Muzeum Motoryzacji na jeziorach. Tak wygląda miejsce z zewnątrz, dosyć niepozornie. Wiem też z komentarzy na Google Maps, że w środku miejsce jest dosyć małe, ale jest dużo upakowane. Eksponaty są jedne przy drugim. Do tego mała kafejka. Karolina chce sobie kawę kupić. No, może nam starczy kasy. Wita nas gift shop, do którego nie trzeba wykupować wstępu do muzeum. Masa modeli. No i oczywiście Roki przyniósł mi wstyd, obsikując drzwi. Musiałem wyczyścić. Dobra, zaczynamy. 3-speed gearbox with kickstart. Ale imponujące jest to, jaka to jest opona. To jest po prostu kawałek gumy obleczony paskami skóry z ćwiekami. Motocykle. Przerażający manekin. Pan chyba właśnie podsumowuje całe swoje życie. Blackpool Van Transport. Wiem, DeLorean, zaraz tam przejdziemy, ale to, bo widzisz, to jest, wydzielone są ścieżki. To tylko można tak przejść. To nie ma wejścia. Nie można? Miejsca jest tak mało, że układają nawet tuż pod dachem. Bentley. Speed record. Legend Donald Campbell. Al Capone. Jaguar XK140 ze zintegrowaną głowicą, silnik. Albo chodzi o wariację na temat, bo XK150 był bez dachu, a to może być XK140. Co mi pokazujesz? Newby Phone Bridge. To są prawdopodobnie budki telefoniczne, tak. MG. I kolejna właścicielka z depresją. Wystawy modeli. Let's play a game. TVR. Lister. Austin.
Wystawa zakładu szewskiego. Myślałem, że to jest zakład tapicerski, no ale w sumie nie byłyby różne, tak? Pracuje się ze skórą. Messerschmitt Cabin Roller. Three wheels, 3 seats and up to 56 mpg. Czyli to by było jakieś 5 litrów na setkę? 3 siedzenia. Dla współczesnych ludzi to nadal tylko jedno. Limited Edition Mini Cooper. Nawet ma szyberdach. Kolejne MG. At least we found one mannequin with emotions. Z uśmiechem. No. A, amfibia, tak myślałem. Triumph. Citroen. DS20. Miałem takiego kolegę w pracy. Pracowałem w 2015 w warsztacie z klasykami. I taki kolega mówił, że za jego czasów, on już 70-80 lat ma, za jego czasów, Wojtek Górecki, na pewno widzieliście na YouTubie u Tomka. I on mówił, że dzisiaj to są piękne klasyki i tak dalej, a oni kiedyś takiego w pół złamali na rajdzie. A co to ma pokazywać? A, tak. Shell is the biggest co? Oil company. Oil. To jest typowo kempingowy zestaw. Ma uchylaną tylną szybę. Uwielbiam to. Pięknie to wygląda. I tu walizeczka z całą zastawą. Wszystko pod ręką. Radyjko sobie gra. Royal Enfield. I've met up with local historian Ron Mead, who's a mine of information about this. Capri Consul czy Cortina Consul? No, patrz na tamte te. Nie. Poczekaj. Osławiony przez Jeremiego Clarksona Peel P50. Najmniejszy samochód na świecie. To jest praktycznie obudowane krzesło z kołami. Peel Trident. Zemsta Honeckera. Muszę się dowiedzieć, kim był ten Honecker. Idziemy w coraz to nowocześniejsze. Triumph TR5, Spitfire 4, Ford Escort Mexico. Bardzo drogie dzisiaj. Nawet pordzewiałe skorupy do restauracji kosztują krocie. Mini Clubman Leyland. Leyland zaopatrywał praktycznie całą Wielką Brytanię w silniki swojego czasu. Fiesta, Volvo, tylko nie pamiętam jaka to generacja jest. 145. Granada. Tutaj to jest Cortina Mark V, ale u nas był chyba znany pod marką Granada w Polsce. Spoiler. Zbiornik obszyty skórą. 4 cylindry. Przepraszam, 6. 6 cylindrów w rzędzie. Czajniczek w kształcie wyścigówki.
Nigdy na czymś takim nie jeździłem. Bardzo chętnie bym zobaczył, jak bardzo to jest efektywne. Trzeba zeskakiwać z tego. $25 z montażem. Całe koło, będące silnikiem, zbiornikiem paliwa i hamulcem. Tu mamy motorowery, takie. Nie wiem, czy to będzie widać. Ten silniczek pewnie nawet nie ma 50 cm. Cała masa właśnie rowerów, motorowerów, skuterów już takich wczesnych, motorynek. Honda Stream. Peugeot. Potem mamy coś takiego. To ty stukałeś w to... Look through the window. Just look through the window. Widziałem. It makes it look smaller. Ciekawe. Takie małe coś i tym się jeździ? Kierownica się rozkłada. Aha, z tej strony. How would you explain this fanatical devotion by scooter enthusiasts for their gleaming machine? Whether you're Dutch, French or English, scooter language is the same the world over. The problems are the same, although fashion can give the giveaway. But unlike this nationality, the artist is real style. Oh, wait. No. Guinness does it again. Who can stop John McGuinness? Wyspa, tak. Wyspa Man. Prawdopodobnie te wszystkie motocykle brały udział w wyścigach w Wyspie Man. Naciągnę na budżet, jakbym kupiła magnesik na lodówkę? Ile taki magnesik? Właśnie nie. Już dużo nie mam. Nawet nie wiem, czy będę miał na zatankowanie. Willys Jeep. No. Okej, rozumiem. Tu masz to jak z kierownicą operujesz? Pod nogami. Pewnie. DeLorean. Michał, coś dla Ciebie. Coś bardziej dla mnie i coś dla Damiana. Coś już całkowicie dla mnie. I ja. Mazda RX-7. Chevrolet Corvette ZR1 z generacji C4. They made a version where Tutaj były akumulatory. To był silnik elektryczny, napędzał lewe koło, albo pewnie jakoś też na prawe było przenoszone. I macie elektryka z palety. Ducati. Ostatnia rejestracja w grudniu 99 i od 20 paru lat pewnie nie wyjechała stąd. MGZT na bazie Rovera 75. Piękne. Drugą częścią wystawy jest w oddzielnym budynku wystawa Campbell Legend Exhibition, gdzie spoczywa Bluebird, czyli jedna z najszybszych łodzi na tej wyspie.
Nie wiem, czy to nie jest ta, która próbowała pobić rekord prędkości na Loch Ness. Zaraz się dowiem. On VP Fuel Lubricants. The story of Sir Malcolm Campbell and his son Donald makes exciting reading. They both triumphed on water, and they both triumphed on land. And now the story of the Racing Campbells has been written in a book. The BP Book of the Racing Campbells. On sale now. The records made to be smashed and smashed again. The setbacks and the heartbreaks, the triumphs and the honors. Up to the breaking of the world land speed record at Utah today. On BP. Now BP presents an exclusive look at Bluebird on dry land. Here is what Donald Campbell has to control of those fantastic water speeds. Bluebird Elektryk. W tym osiągnięto prędkość ponad 301 mil na godzinę. W tym 238 mil na godzinę, co oznacza jakieś 387 km na godzinę na wodzie. Niestety tego nie ma na wystawie, ale to tym przebił prędkość 403 mil na godzinę. To jest 644 km na godzinę na lądzie. No i mi się bateria skończyła w samym muzeum, ale chciałem tylko ostatnimi słowami podsumować, że bardzo ciekawa historia tych dwóch panów jest. Warto zobaczyć to muzeum, warto zobaczyć te wszystkie Bluebirdy. My teraz już postanowiliśmy zatrzymać się nad jeziorem Windermere na szybki spacer, bo Rocky nie został zadowolony pod tym kątem, a potem stamtąd już prosto do domu. I nie zgasły. Mniej więcej po jakiejś godzinie jazdy zapaliła mi się kontrolka ESP i ABS-u. Więc prawdopodobnie nie mam ABS-u, ale znowu zgaduję, że to jest część jakiegoś czujnika, albo może nawet Przegrzana tam. przegrzane też może być, ale też i przeguby albo coś może być pordzewiałe. No zawias jest do przejrzenia, tak czy inaczej cały. Więc za specjalnie się nie martwię, no, tylko gorzej będzie z hamowaniem. Jedziemy dalej. Drugi postój, zostało nam jeszcze tylko pół godziny do domu i w sumie ta lampka od ABS-u zniknęła, jak tylko ruszyliśmy z postoju tego poprzedniego i już się więcej nie zapaliła, więc nie wiem co to jest, ale i tak wyszliśmy z wnioskiem, że wyślemy go na przegląd, tak czy inaczej. Jeszcze dzisiaj zostało tylko odebrać ponton, kajak, którego nie dostaliśmy w poniedziałek i to będzie wszystko. Tak dobrze, że nie czekaliśmy, bo dopiero wczoraj dostaliśmy maila, że jest. Tak, nie czekaliśmy, więc dostaliśmy maila dopiero wczoraj, więc czekalibyśmy 2-3 dni, żeby odebrać i zmarnowalibyśmy cały urlop. Tak. A tak to się opaliliśmy. Dobra, dojechaliśmy do sklepu. Odbieramy kajak. Tutaj Wam nie będę żadnego sztucznego suspensu robił, po prostu nie mogę się doczekać, aż go sam rozpakuję. Powiem szczerze, że się nie spodziewałem, że to będziemy mieli tak zapakowane. Tak jak Karolina słusznie zauważyła, szukalibyśmy śmietnika, żeby te kartony powyrzucać. Leczo. A wpiszę fasolka. Jest napisane fasolka, tak, ale to jest leczo. Bo w internecie wszystko to fejki, tak? Nawet my nie jesteśmy w Lake District. Shut the